Gdy bardzo chcieliście mieć jakiegoś sportowego SUV-a, to w przypadku BMW X3 mieliście do wyboru albo wersję M40i, albo wersję X3M. I my jeździliśmy oboma tymi samochodami i może w M40i troszeczkę mocy do tej sportowości brakowało, ale znowu X3M było zbyt hardkorowe, miało zawieszenie twarde jak jaja Terminatora. I samo BMW doszło do wniosku, że X3M była zbyt twarda, zbyt hardkorowa, zbyt głośna, za mało rodzinna w związku z tym i stwierdziło, że połączy M40i z walorami X3M. I tak powstało najnowsze X3 M50. Już bez i na końcu. Choć BMW wprost nie zakomunikowało, że nowej X3 nie będzie w typowym wydaniu M, to mówi to między słowami, takimi słowami. Oto M50, niepowtarzalne M. Przenosi więcej M na drogę i wnosi więcej M w codzienne życie. Jego 6-cylindrowy, rzędowy silnik benzynowy M, Twin Power Turbo, adaptacyjny układ M i precyzyjny, adaptacyjny, sportowy układ kierowniczy są odpowiedzialne za bezpośrednie wyczucie ble, 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 ble. Więc zdecydowanie nawet oni sami gdzieś między słowami przyznają, że X3M nie sprzedawało się zbyt dobrze, dlatego to auto je zastępuje. I nawet ma kilka charakterystycznych elementów, które do tej pory były tylko w tych typowych M-kach dostępne. Takie jak sportowy układ hamulcowy, który jest seryjny. Taki jak sportowy, adaptacyjny układ kierowniczy, który jest seryjny. Takich jak tylny sportowy mechanizm różnicowy, który jest seryjny. Takich jak dwie podwójne końcówki wydechu z tyłu, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla modeli M, a teraz mamy go w M50. Natomiast myli się ten, kto sądzi, że to jest zupełnie nowe BMW X3. Gdyby było zupełnie nowe, to byśmy mieli tutaj nową platformę, a samochód zbudowano na platformie poprzednika. I dlatego ma niemal identyczny rozstaw osi co do milimetra, co poprzednia X3, niemal 2,90 m. Na długość auto urosło tylko o 5 cm, na szerokość o 2 cm, ale jest nieco niższe od poprzednika o kilka milimetrów. Więc gabaryty większe, ale też w związku z tym większa masa. X3 tyły sobie z generacji na generację i utyły tak bardzo, że ta jest o 70 kg cięższa od swojego poprzednika w wydaniu M40i z tym samym motorem i waży już ponad 2 tony. 2 tony 55 kg dokładnie z kierowcą oraz z połową baku paliwa. Względem M40i poprzedniego nie zmieniło się to, co mamy tutaj pod maską. Mocno cofnięta, rzędowa, wzdłużnie ułożona 6-cylindrówka, słynne B58. Takie oznaczenie mamy w tym silniku. To, co zmieniono, to zwiększono moc do 381 koni mechanicznych, ale do tych 381 koni mechanicznych należy jeszcze dołożyć 17 koni z silnika elektrycznego. Łączna moc to już niemal 400 koni, 398 dokładnie i 580 newtonometrów. To poprawiło zdecydowanie czas przyspieszenia do setki, który teraz wynosi tylko 4,6 sekundy, natomiast i tak jest to więcej niż w przypadku X3M poprzedniego, które robiło setkę w 3,8 sekundy. Układ mild hybrid oczywiście w związku z tym, że mamy tutaj ten silniczek elektryczny, ale ma on przede wszystkim powodować nie tyle zmniejszone spalanie, co działać trochę ten silnik elektryczny jak turbosprężarka, która zaczyna już rozpędzać samochód, zanim ta prawdziwa turbosprężarka włączy się do gry. Czyli w momencie, kiedy startujemy, to 200 Nm z tego silnika elektrycznego już mamy na osiach. Oczywiście na obu osiach, bo napęd jest X-Drive, czyli stały i sobie przemieszcza się ten napęd i ta moc pomiędzy przodem a tyłem, zależnie od tego, w jakich warunkach jedziemy. Niemniej dzięki temu, że tutaj mamy ten sportowy mechanizm różnicowy, no to większość tego momentu ma trafiać na tylną oś w każdych warunkach po to, żeby auto było bardziej nadsterowne, żeby miało bardziej preferencję zarzucania tyłem niż wyjeżdżania przodem. I teraz jeszcze słów kilka o urodzie. Bo o ile poprzednie X3 ze znaczkiem M zawsze były takie agresywne, zadziorne, to ten jest taki delikutaśny. Tamte były takimi dobermanami, a patrzycie na tego i myślicie sobie, no chihuahua, który się cieszy na wasz powrót do domu.
taki uśmiechnięty, takie zadarte do góry te reflektorki, taki ten grill taki śmieszny, w który wkomponowano tutaj, zobaczcie, radar, a z drugiej strony pewnie też jakieś radary są tam poukrywane. Niemniej te dwie części nie są identyczne. Ta na przykład ma kamerę, ta nie ma, ta ma wystający dzędzel, ta nie ma, ta ma M, ta nie ma, ta ma tutaj jakiś ten radar ukryty, ta tutaj nic nie ma, ta jest, jak przeciągniecie palcem, słyszycie, to wypukła, ta jest gładka. Więc dwie różne części grilla, no i oczywiście świecące, Iconic Glow. Nieważne czy jedziecie, czy stoicie, to Nera się świeci. I o ile na początku miałem takie odczucie, że to jest przerost formy nad treścią, to się chyba w 7 najpierw pojawiło, to teraz przynajmniej nocą, jak jedzie BMK, to jest nie do pomylenia z żadnym innym samochodem. Wszyscy producenci stosują już tutaj różnego rodzaju paski, LEDy, podświetlają coś, ale tylko BMW dzięki podświetlonemu grillowi jest rozpoznawalne z daleka nawet w nocy. Reflektory oczywiście to już te LEDowo-matrixowe BMW LED skręcają, doświetlają, tańczą, śpiewają, karaoke. Robią co chcecie. Jeżeli chodzi o sylwetkę, taką z boku, to znacznie lepiej to wygląda niż by jest na przykład w przypadku nowej piątki, czy tych nowych w ogóle stylistycznie zaprojektowanych BMW. Z tyłu też jest dobrze, te tylne światła nawiązują do poprzedniej X3 i dobrze, bo były ładne. Natomiast na przykład przeniesiono tablicę rejestracyjną z klapy na zderzak i ten efekt mnie osobiście już się nie podoba, bo ten tył bardzo upodobnił się do najbrzydszego auta, jakie tutaj w ciągu ostatnich lat stało na tym podjeździe, czyli BMW XM. I jednocześnie chyba najgorszego. Zresztą świadczą o tym wyniki sprzedaży. Do tego stopnia słabo się XM sprzedaje, że już samo BMW postanowiło, że robi je tylko tam do 2027 czy 2028 roku i mówi, że nie będzie miało następcy. Natomiast taki, a nie inny projekt całego samochodu podyktowany był też względami aerodynamicznymi. Dużo płaskich powierzchni. Tutaj wloty powietrza do nadkola, żeby zminimalizować wibracje. Fikuśne lustereczka. Długi spoiler pociągnięty aż do tego miejsca. Tutaj zobaczcie, on powietrze wypycha już za samochód. Spowodowały, że wyjątkowo dobry CX ma to auto, czyli aerodynamikę, opór powietrza, bo wynosi tylko 0,27. To jest jeden z najlepszych wyników w tej klasie. Jeden z najlepszych wyników w tej klasie tyczy się też bagażnika, ponieważ wydłużenie samochodu o tych kilka centymetrów powiększyło powierzchnię ładunkową, pojemność bagażnika do 570 litrów i to jest 20 litrów więcej niż mieliśmy w poprzednim M40i. Natomiast na oko absolutnie ten bagażnik nie wygląda na tak przestronny, jak twierdzi BMW. Szczególnie, że tu pod podłogą, owszem, mamy schowki, mamy miejsce na siateczkę, mamy nawet miejsce na roletę. Jeżeli ją zdemontujemy, to nie ma tutaj w ogóle miejsca na bagaże. Od bidy weszłoby nam tutaj koło dojazdowe, no ale podłoga się nie opuszcza w żaden sposób, więc nie przewieziemy tam nawet pół plecaczka ani reklamówki z żarciem z Biedry. Więc pytanie, jak to będziemy mogli zagospodarować sobie walizkami. Jeżeli chcecie jechać z roletką, to proszę. Tak to wygląda, nic więcej. Tutaj ewentualnie jeszcze jakieś torby, reklamówki, plecaczki. Nie sądzę, żeby tu już nawet kabinówka weszła, więc jest tak se, szczerze mówiąc. W ten sposób, jeżeli chcecie przewieźć duże walizki, no to musicie już demontować roletę. Tu będzie, to jest jakiś koszmar. Co oni tu wykombinowali? Ładnie, dobrze wykombinowali. Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie. To nowość w BMW i zobaczcie, super, bo się ją wpina łatwiutko, a żeby ją wypiąć, to trzeba nacisnąć tutaj, te blokady i nam wyjeżdża. Świetne. I roleta też fajna, ponieważ tą końcówkę ma zrobioną, zobaczcie, z porządnego plastiku. Tutaj ma jeszcze taką gumę, która oddziela tą szparę, w zasadzie maskuje tą szparę pomiędzy oparciami tylnej kanapy a samą roletą. Więc jak ją się wkłada, to jest, patrzcie, świetne. To wyjmujemy roletkę. Tak kładziemy walizkę jedną, tak kładziemy walizkę drugą i okej. Wtedy mamy tutaj miejsce jeszcze na trzecią dużą walizkę, a nawet na dwie mniejsze. Coraz więcej tych walizek. No i teraz
grande finale. Czy my jesteśmy w stanie? Nie jesteśmy w stanie. Tutaj nam coś haczy, coś nam zawadza, ponieważ zobaczcie, jak to jest grubo tutaj zabudowane. Wielkie podszybie, tutaj ile tego plastiku i to nam ogranicza tę przestrzeń. Tu za dużo wnika do bagażnika, więc w ten sposób nie przewieziemy. Dobra, wyjmijmy tę, niech będzie. Yeah! Zanim wsiądziemy na tylną kanapę, sprawdzimy, ile jest miejsca w środku, to jeszcze na jedną rzecz chciałbym Wam zwrócić uwagę, a raczej przeczytać ją z informacji prasowej BMW. Ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, platforma jest z poprzednika, ale BMW sprytnie stara się to zakamuflować. Między innymi pisze tak. W porównaniu z poprzednim modelem nowe BMW X3 ma również większy rozstaw kół i mniejszy wypór tylnej osi. Ponadto zwiększono sztywność karoserii i punktów mocowania zawieszenia. Odpowiednio ukierunkowany rozwój kinematyki i elastokinematyki na obu osiach oraz o 15% większa odległość wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy przednich kół zapewniają zauważalnie lepszą stabilność kierunkową. No to teraz zajmijmy się elastokinematyką przedniego fotela. O, elastycznie podnoszę go sobie tutaj do góry, elastycznie, delikatnie przesuwam do tyłu, elastycznie pochylę sobie i kinetycznie oparcie i mogę iść za siebie. No jeżeli chodzi o przestrzeń, to nic tutaj nie zmieniło się względem poprzedniej X3. Jest tego miejsca dokładnie tyle samo. Kanapa się nie przesuwa, oparcia się nie pochylają, miejsca jest tyle. Tyle co mniej więcej na kolana w Golfie GTI, którego niedługo Wam pokażemy tutaj na kanale. Tam siedziałem i miałem dokładnie tyle samo miejsca na kolana. Plus za to, że mogę wsunąć sobie stopy tam pod fotel i przestrzeni mam sporo. Plus za to, że nawet przy szklanym dachu mam dużo miejsca na głowy, bo ten dach jest nie tylko długi, ale jest szeroki. W związku z czym nawet jak siedzę na skrajnym siedzeniu, to nie uderzam tutaj głową bezczelnie w ten rant, chociaż przy mocniej pokonywanym zakręcie rzeczywiście mogę go odczuć, ale jest naprawdę nieźle. Nieźle też jest, jeżeli chodzi o komfort oparcia tutaj, bo kanapa jest tak wyprofilowana, że przyjemnie te boczki tutaj nawet trzymają. Samo siedzisko jest dosyć wysoko, więc dobrze mnie podpiera. Fajne jest to, że kanapa jest dzielona w proporcjach 40, 20, 40, więc można sobie złożyć środkową część i przewieźć dłuższe przedmioty, a jak nie przewozicie dłuższych przedmiotów, to tu jest podłokietnik. Ma na szczęście otwarte, znaczy to na nieszczęście, że ma otwarte uchwyty na kubki, bo mógłby mieć chowane, ale na szczęście są one ułożone w poprzek, a nie wzdłuż, więc mamy miejsce jeszcze na łokieć. Jest trzecia strefa klimatyzacji tutaj z tyłu i to jest standardzik w każdej już wersji, że można sobie tutaj ustawiać, regulować temperaturę. Przy okazji zrobimy unboxing. O, tak, ten panel już jest tylko dotykowy i mamy też podgrzewane skrajne siedziska tej tylnej kanapy. Oprócz tego 2 gniazda USB-C. Nawiewy są tylko tutaj centralnie po środku z takimi pokrętełkami już znanymi choćby z nowej piątki. Tu jest punkt mocowania siatki. Jeżeli przewozicie na przykład zamiast dzieci wolicie mieć 8 psów, to możecie sobie zainstalować tutaj siatkę i psy jak mocno w coś to się nie przesuną Wam tutaj na fotele kierowcy i pasażera. Opcjonalne roletki w drzwiach i opcjonalny taki materiał. Za 2000 zł zostają obite drzwi i zostaje obita deska rozdzielcza materiałem z recyklingu, który jest naprawdę fajny w dotyku. Inny, chropowaty, to jest taka wykładzinka po prostu, ale w 100% przerobiona, pachnąca, fajna w dotyku, solidna i ładnie to wygląda. Tu miękko, tu się pojawia więcej takiego tandetnego troszkę plastiku, ale wszystkiego mieć w tej klasie, jak widać, jeszcze też nie można. Bardzo duży uchwyt na przykład dużą butelkę, tu jeszcze dodatkowa kieszeń, ale niczym w środku nie są wyłożone. W naszym egzemplarzu jeszcze Harman Kardon, ale nie wszystko jest jakościowo tak dobre, jak można by na pierwszy rzut oka sądzić. Tutaj jest ten sam materiał, tu też jest miękko, tu już nie ma ordynarnego plastiku takiego jak przy tylnych drzwiach, tylko jest piano. Piano są te przyciski tutaj i to wygląda całkiem fajnie, ale zobaczcie na przykład na tą plastikową klamkę, która nie licuje z całą resztą, a przede wszystkim na to. Wiecie co to jest? To jest taki panel dotykowy, którym na przykład tutaj otwieracie albo zamykacie to, czyli wentylator.
Tu się naciśnie, to otwiera, tu się naciśnie, to się zamyka. Tutaj jak się naciśnie i to naciśnie, to się zapamiętuje pozycję fotela. Problem polega na tym, że to jest okrutnie tandetne. Jak wsiadłem i to dotknąłem, to myślałem, że tu naprawdę ktoś się pomylił i to przypadkowo tutaj zamocował. Po pierwsze nie wiedziałem, do czego do końca to służy, a po drugie jak to stukałem, no to sami słyszycie. I takich niestety detali jest tutaj więcej. Na przykład to wygląda bardzo fajnie, nie? Przyznacie, że ładnie. Jak tu walicie, to słyszycie, jak to rezonuje tutaj w tym miejscu. Nie ma tam żadnego wygłuszenia. Tu, zobaczcie na to. Tu jest ładnie zlicowane, bardzo fajnie to wygląda, owszem, a tu nagle robi się taki ostry rant, że jak przejedziecie to mocniej paluchem, to cud, że się nie skaleczycie. Wszystko świci, ekranoza, brak fizycznych przycisków. No BMW mocno w przyszłość odjechało nam, wszystkim i innym markom również. Nie jestem fanem ekranozy i dotykozy, szczególnie w wydaniu BMW, bo dla mnie ten system jest po prostu skomplikowany. Ja wiem, że można się tutaj wszystkiego nauczyć, ja wiem, że można sobie porobić skróty, na przykład ja już sobie tutaj swoje ulubione wrzuciłem, głównie po to, żeby Wam pokazać niektóre funkcje. Owszem, patrzycie i mówicie, wow, faktycznie samochód, który równie dobrze można byłoby wypuścić na rynek za 5 albo za 10 lat. Działa to wszystko spoko. Jeżeli chcecie włączyć te najpotrzebniejsze funkcje, czyli na przykład szybciutko odszanianie tylnej albo przedniej szyby, no to dzieje się to za pomocą przycisku. Fajnie, że mamy na przykład tutaj, proszę bardzo, jedną ładowareczkę, która nie ładuje, ładuje. Tu też jest ładowareczka, sprawdzamy, też będzie ładowało. Tu nie ładuje. Czyli ładuje tylko po jednej stronie. To już nawet w Volkswagenach są podwójne ładowarki indukcyjne. Tutaj BMW najwyraźniej zaoszczędziło, ale zaczynamy się ładować i zaraz zobaczycie coś. Ładowanie bezprzewodowe aktywne i tutaj LEDami dał nam znać niebieskim, że tak, ładuje. To oczywiście, czy to na bokach tutaj możemy zmieniać sobie oświetlenie tego pod warunkiem, że jesteśmy w trybie My Mode, przepraszam, nie w trybie, w My Mode Personal, bo jak włączymy tryb sportowy, to się zmieni na inny kolor, taki bardziej czerwony i już nie możemy tego koloru sobie zmienić wówczas w tym trybie. Możemy go zmienić wyłącznie, kiedy włączymy sobie My Mode Personal i wtedy będziemy mogli bawić się tymi kolorkami. Tu wtedy oświetlenie wnętrza, tu wtedy oświetlenie ambientowe i tutaj możemy te akcenciki sobie rozjaśniać albo wyciemniać. Możemy sobie to podświetlenie zmniejszać, zwiększać, to jest tam podświetlenie w innych elementach. No i oczywiście kolorki, kość słoniowa, cytryna, złotko, limonka, szmaragdzik, turkusik, perełka, lazurek, ocean, flaming, lawenda, indygo, papaja, koral, róża. Nie ma za co. Tak jak mówię, tutaj intuicyjność obsługi tego ekranu taka se. Takie se to, że tutaj mamy plastik. Takie se to, że tutaj mamy plastik. Wygląda to fajnie, ale przydałoby się temu troszkę więcej dobrych materiałów. Na przykład wydaje mi się, że w X3, którą testowaliśmy, przepraszam bardzo, w X2, którą testowaliśmy, te materiały były ciut lepsze. No zobaczcie na przykład tutaj to połacie tego plastiku. Ja rozumiem, troszkę taki minimalistyczny wygląd tego BMW tutaj, wnętrza w środku, ale no w detalach to brakuje niestety. Tu przynajmniej jest porządnie. O, i zobaczcie, nawet już w momencie, kiedy chcielibyście obsłużyć sobie tutaj oświetlenie w kabinie, to naciskacie i co? I proszę, światło Wam się tutaj zapala. Ładna, fajna kierownica M z czerwonym przeszyciem tutaj i z czerwonymi, niebieskimi bardziej i niebieskimi mniej niteczkami. Tutaj na pasach też nam się pojawiają te kolory typowe dla BMW M. To jest pakiet M Pro, on ma kilka jeszcze różnych dodatków, także na zewnątrz, shadowline'y, nie shadowline'y, rozszerzone i tego typu rzeczy powoduje, że Wasze BMW M50 jest jeszcze bardziej M. Tak jest. Nieregulowany jest ten podłokietnik, o którym wspominałem, ale jest w dobrym
jest długi, jest szeroki, więc jak siedzicie tak, to możecie tutaj sobie trzymać łapy. Tapicerka bardzo ładna i przyjemna w dotyku, choć jest częściowo już ze sztucznej skóry zrobiona i pytanie, jak to będzie wyglądało po x kilometrów. Jeżeli chodzi o fotele, to możecie mieć i wentylację, i możecie mieć ogrzewanie. Niestety to wszystko znowu steruje się stąd, natomiast na szczęście raz jak tutaj pstryknę, to mi się pojawia możliwość włączenia i podgrzewania kierownicy i fotela i właśnie jego wentylacji. Jeżeli chcemy mieć więcej funkcji klimatyzacji dostępnych, no to wszystko steruje się już z tej pozycji, czyli ekranu. Na szczęście są tutaj takie skróty, które kierują Was do sprawdzenia byłaby No, przepraszam bardzo. No dobrze. To teraz czas się przejechać, bo podobno nieważne jak M wygląda, ważne jak M jeździ. Już jak ruszacie, to jedna rzecz zwraca uwagę. Świetnie działa start-stop dzięki temu mild hybrydowi. Naprawdę rewelacyjnie. W ogóle nie ma żadnego opóźnienia. W dodatku nie słychać, kiedy ten silnik się wyłącza, a kiedy się włącza. Bo już w momencie, kiedy kładziecie nogę na pedale gazu, to macie moment obrotowy z tego silniczka elektrycznego, 200 Nm, auto drgnie, dopiero załącza się silnik spalinowy, ale w ogóle nie macie świadomości tego. Jeździcie i o tym kompletnie nie myślicie. I to było moje pierwsze spostrzeżenie, jak do X3 wsiadłem, że tutaj ten mild hybrid dopracowano naprawdę pod tym względem do perfekcji. Pierwsze auto, w którym on bardziej pomaga niż irytuje. Po prostu nie zwracacie na niego, na pracę tego układu w ogóle uwagi. Niemniej nadal można sobie to start-stop wyłączyć, tylko trzeba tutaj przebrnąć przez 18 poziomów menu, znaleźć odpowiednią komendę i tak, wtedy sobie to możecie wyłączyć. Jedziemy w My Mode, nie w trybie, tylko w My Mode Efficient. Zresztą możecie to poznać po tym, że na niebiesko nam się tutaj wszystko świeci, a takie w zasadzie niebiesko-biało, bo tu jest niebieskie, tu jest białe. Tak jak powiedzieliśmy, w wyposażeniu standardowym mamy już aktywny, progresywny układ kierowniczy M. Z tyłu szperę na tylnej osi sportową. Mamy sportowe hamulce M, ale nie ma adaptacyjnego zawieszenia M. I w naszym egzemplarzu, choć kosztuje tylko 3500 zł, też się ono nie znalazło, czyli mamy standardowe zawieszenie, sprężyny, amortyzatory, ale auto naprawdę jest fajnym kompromisem pomiędzy taką lekkością, pewnością, bezpieczeństwem prowadzenia, a komfortem wybierania nierówności. I jak tak sobie tutaj jeździmy po tej drodze, która jest nie najlepszej jakości, jak sami widzicie, to naprawdę nieźle, a wręcz zaskakująco dobrze to zawieszenie daje sobie radę z tymi nierównościami. Jest jak na sportowy samochód względnie komfortowe, ale tak jak powiedziałem też, i cały czas macie pewność taką w momencie, kiedy kręcicie kierownicą, że samochód się posłusznie zachowuje. Nie ma tu oczywiście pneumatyki, nawet w opcji. Możecie tylko te 3,5 koła do adaptacyjnego M sobie dopłacić. I generalnie jak się jeździ z takimi niewielkimi prędkościami i się delikatnie muska tutaj ten pedał gazu, to to wszystko zachowuje się mega przyzwoicie, mega przyjemnie i mega komfortowo. Izoluje Was ten samochód całkowicie od tego, co dzieje się na zewnątrz. I to jest też zaskoczenie, bo nie tego oczekujecie od samochodów, które mają M w nazwie. A to auto po prostu jedzie jak zwykłe BMW X3, choćby nie wiem, z 2-litrowym silnikiem benzynowym. Z tą różnicą, że już najdrobniejsze położenie nogi na pedale gazu powoduje, że on odjeżdża, że jemu się chce. On od razu rusza. Zobaczcie, o teraz na przykład jadę, wciskam, mija dosłownie sekunda, on sobie redukuje bieg. I jeszcze dodatkowo przez chwilę ten niższy bieg pozostaje na nim, po to mając na uwadze, że możecie chcieć jeszcze raz dynamiczniej przyspieszyć. Więc nie jest tak, że on od razu Wam włącza tryb żeglowania, wyłącza silnik spalinowy, koniec, nic nie zrobicie. Kolejna fajna rzecz to predyktywna rekuperacja. Jako że jest tutaj też mały akumulatorek, no to czymś trzeba ten akumulator doładować. No doładowuje się go energią kinetyczną, pochodzącą od hamowania, która jest zamieniana na energię elektryczną. No i zazwyczaj to działa tak, że musicie przyhamować, nie? I wtedy, o, tutaj Wam się pojawia akumulatorek, że hamujecie i coś tam się doładowuje. Natomiast tutaj mamy też predyktywną tę rekuperację, to znaczy jak auto czuje, że na przykład coś jest przed nami,
albo że jedziemy ze zbyt dużą prędkością, to automatycznie sobie włącza rekuperację, czyli hamuje silnikiem, odzyskuje, a w zasadzie generatorem i odzyskuje wtedy energię. Zobaczycie, teraz będziemy dojeżdżali na przykład do ronda i działa to na podstawie wskazań nawigacji, czyli na przykład wie, że dojeżdżamy do ronda, to nam też podhamowuje, albo kiedy widzi jakieś auto przed nami. Jest to już też w wielu innych markach i modelach. W BMW pojawiło się teraz też w X3 i naprawdę działanie tego jest fajne. Zobaczcie, widzi ograniczenie, już sobie włączył hamowanie, bo wie, że tutaj jest 50 i w momencie, kiedy zbliża się do tych 50 na godzinę, wyłącza to hamowanie. Ogranicza to użycie pedału hamulca, ale chyba ronda nie widział, bo nie przyhamował sobie sam. Niefajne jest to. Wsiadłem i mówię, co tutaj się dzieje? A co to takiego? Nazywa się to Iconic Sounds. Pojawiają się w trybie sportowym pop-upy. Brzmi to tak, jakby ktoś był zamknięty w bagażniku i walił, wypuśćcie mnie! Na szczęście te Iconic Sounds można wyłączyć. I jak wyłączycie, miniecie teren zabudowany i wciśniecie gaz, to wtedy słyszycie tylko prawdziwe, rzędowe, ułożone wzdłużnie 6 garów silnika B58, który spoczywa tam. Nie ma żadnych sztucznych pop-upów, nie ma żadnego sztucznego, podciągniętego głośniczkiem gdzieś tam brzmienia. Nie jest to może taki rasowy, sportowy werk tego motoru wtedy, ale słyszycie, że to jest 6 prawilnych cylindrów. I to bez względu wtedy, w którym jedziecie modzie, czy to jest efficient, czy to jest właśnie wasz spersonalizowany, czy jakikolwiek inny, to słyszycie tylko te 6 cylindrów. I zdecydowanie ja wolę jeździć bez tego Iconic Sound, szczególnie, że na przykład jak jedziecie szybciej w trasie, jedziecie 120, 130, 140, to nawet jak jedziecie ze stałą prędkością, nawet spróbujemy teraz pojechać 90, włączymy sobie tryb personal. Ile tu się trzeba naklikać, ja pierdzielę. I włączymy. To cały czas słyszycie to burczenie. Już teraz je słychać, a im bardziej rośnie prędkość, tym bardziej natężenie tego dźwięku Iconic Sounds rośnie i on po prostu od 120 robi się już drażniący. Więc zdecydowanie wolę, kiedy jest wyłączony. Dobrze, to teraz zajmijmy się kwestią zużycia paliwa. No jak zużycie paliwa, dobra, to wejdziemy sobie w tryb Efficient, żeby sprawdzić. Tutaj trzeba zresetować komputer. Teraz to się robi tu, z poziomu ekranu. Dobrze, że ja się przygotowałem do tego i spędziłem dzisiaj 7 godzin od rana na rozpracowywaniu tych multimediów, bo dzięki temu teraz umiem zresetować komputer pokładowy. Kiedyś to się robiło jednym przyciskiem tu przy kierownicy w BMW. Teraz trzeba to sobie skrót ustawić tutaj na ekranie, żeby mieć do tego szybki dostęp. Bardzo praktyczne rozwiązania. Dobrze, że to auto ma w zasadzie w standardzie większość systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, bo próba odnalezienia tutaj czegokolwiek kończyłaby się na drzewie za każdym razem. W takich okolicznościach jazdy Mild Hybrid o niewiele jest w stanie ograniczyć zużycie paliwa. No bo jedziecie z nogą na gazie, to nie jest hybryda, to nie jest plug-in, więc on nie wyłącza przy takiej stabilnej jeździe silnika spalinowego. Ale i tak jednostki B58 charakteryzują się tym, że biorąc pod uwagę fakt, że są 6-cylindrowe, mają 3 litry pojemności, wysoką moc, to i tak jak na te parametry zużywają niewielkie, a na pewno rozsądne, tak bym powiedział, ilości paliwa. Dobrze wyciszony, zarówno od podwozia, jak i od silnika. I teraz mogę Wam jeszcze wejść sobie na przykład właśnie w personal i jeszcze raz włączyć Iconic Sound. Ile ja się tutaj naklikam dzisiaj, ja Cię I każde dodanie, nawet drobne gazu, powoduje, że słyszycie tam ten silnik. A raczej ten głośnik. I im szybciej jedziecie, tym bardziej wkurzające to się robi. Wracamy do Efficient. I proszę bardzo, duży SUV, który ma 400 koni mechanicznych, setkę robi w 4,6 sekundy, 8,1 litra.
na naszym odcinku testowym. I moje doświadczenia wskazują dokładnie, że przy 120 będzie to 8, przy 140 będzie to 9,5-10 litrów. No oczywiście nie są to parametry jak w dieslu, a już na pewno nie w dieslu BMW serii 3 w sedanie albo w kombiaku, bo silnemu jego trójka przy takich prędkościach 2-litrowy diesel pali ile? 4,5? 5? 5 litrów. No, więc tutaj to 3 litry więcej, ale mówimy o 3-litrowym 6-cylindrowcu i o mocy 400 koni mechanicznych, więc jest naprawdę nieźle. Powiedziałbym, że jest bardzo dobrze, jak na gabaryt samochodu, to, że mamy dużą powierzchnię czołową, jeżeli chodzi o przyjmowanie wiatru na siebie, więc jest good. Tak samo jak good jest prowadzenie, bo tutaj mamy dosyć ślisko i już czułem, nie że wypycha mi przód samochodu, tylko że delikatnie on próbuje się ukierunkować tym tyłem. Więc i ten sportowy mechanizm różnicowy na tylnej osi, i rozkład mas, i ta sztywność nadwozia, i sama praca systemu X-Drive powodują, że macie wrażenie jazdy samochodem tylnonapędowym. Tak zawsze było w BMW i dokładnie tak pozostało. I fajne jest to, że nawet nagła zmiana kierunku, proszę, widzicie? I on sobie normalnie w takich warunkach jedzie w taki sposób, że bardziej steruje X-Drive'em, a dopiero kontrolę trakcji na samym końcu uruchamia. W sytuacji podbramkowej już. A tak to próbuje go tym napędem na 4 koła z każdej opresji wyciągnąć. No to teraz jeszcze sprawdzimy, czy rzeczywiście będziemy w stanie na mokrej nawierzchni, zimowych oponach, we dwóch tutaj w samochodzie, zrobić 4,6 do setki. O ja! A jak szarpie ta skrzynia wtedy? O ja! Mokro, pada, zimówka, ciężko, bo i pełen bak, i ja, i silny, 4,66. I powiem Wam, na tej mokrej nawierzchni ten napęd nawet nie zająknął się na chwilę. Teraz niestety średnica zawracania taka se na 2 razy. Nie ma tutaj żadnej skrętnej osi, ale bardzo sprawnie przyspiesza. No jednak BMK potrafi. Szczególnie ten moment odbicia się jest spektakularny, naprawdę wbija Was. Ta skrzynia podszarpuje i tak jakby delikatnie najpierw auto zwalnia, a potem dostaje takiego cugu. Szok! A jaka powtarzalność? Ile tam było? 4,66? No więc wyobraźcie sobie, że druga próba to jest też 4,66. Proszę bardzo. 4,66. Druga próba. Pięknie. Oczywiście nie ma tutaj takich wrażeń jak z BMW X3M, które wyje, które ryczy, które jest jeszcze szybsze, jeszcze bardziej szarpie. Natomiast jest naprawdę pierońsko szybkie to auto, jak na SUV-a segmentu D. No niespełna 5 sekund i to autentycznie czuć, przyjemnie, fajnie brzmi ten silnik. Działa to wszystko tutaj tak, jak należy. Więc jeżeli chodzi o kwestię napędu, kwestię zawieszenia, kwestię działania układu kierowniczego, hamulców, X-Drive, skrzyni biegów i całej mechaniki tutaj, to naprawdę jest to prawdziwe BMW, nawet nie z krwi i kości, tylko z zębatek i oleju. Natomiast no niestety ja nie mogę przywyknąć do tych nowych wnętrz. Ja rozumiem, że BMW szuka klientów może w nieco młodszych grupach pokoleniowych. Ja rozumiem, że chcą być przed innymi, jeżeli chodzi o te ekrany i tak dalej. Problem polega na tym, że to wszystko tutaj się trudno obsługuje. Widzieliście, ile ja dzisiaj się naklikałem, żeby Wam pewne rzeczy tutaj pokazać w tym wnętrzu. I to mnie przeraża, i to mnie odstrasza i odstręcza od tych nowych BM-ek. Podobnie jak to, że owszem, to wszystko wygląda bardzo ładnie, przyjemnie, jest fikuśnie zaprojektowane. Z jednej strony minimalistycznie, z drugiej same materiały, niektóre są bardzo fajnej jakości, ale z drugiej strony no naprawdę, no takie rzeczy w BMC, no już jak się płaci 365 tysięcy złotych w podstawie za auto takie jak to można byłoby oczekiwać tego, że ono w detalach będzie zajebiście wykończone. A tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że nawet X2, którą testowaliśmy, była lepiej poskręcana, miała gdzieniegdzie lepszej jakości te plastiki niż X3 nowa. Ale i tak na tle tego, co reprezentuje sobą współczesny rynek,
to jest i tak nieźle. To trzeba też głośno i otwarcie powiedzieć. No i właśnie, poruszyliśmy kwestię ceny. 365 tysięcy złotych, podstawa, ale już jest nieźle wyposażona jak na BM-kę, bo już ma nawet trójstrefową klimatyzację. Wyobrażacie sobie? Szok, nie? Volkswagen Golf GTI ma trójstrefową klimatyzację od dawna, a w BMC X3 dojrzeli do tego, żeby wreszcie teraz ją doładować. Ceny opcji na szczęście są dosyć jak na BMW i jak na klasę premium tanie, bo Harman Kardon kosztuje skromnych 5700 zł czy coś takiego i jeszcze tam jest w pakiecie z paroma innymi elementami. Ta wersja taką jak tutaj widzicie 450 koła, ale sam lakier dychę, do tego felgi, no i macie tu absolutnie już wszystko, co mieć można w samochodzie. Ale za 400, tak jak mówię, da się fajny egzemplarz, fajnie wyposażony, z fajnymi rzeczami skonfigurować. Na tle dzisiejszych samochodów powiem Wam, że ta cena nie jest jakoś spektakularnie wysoka. Mieliśmy ostatnio Mazdę przecież, CX-80 u nas na kanale, która była shitowo wykonana, była z dieslem pod maską, też sześciocylindrowym i kosztowała jakieś 340-330 tysięcy złotych. A tutaj macie BM-kę X3 z sześciocylindrowym benzynowym silnikiem, która dala jak trzeba, a kiedy trzeba, to Was komfortowo, przyjemnie, cichutko i wygodnie wozi. Więc nie wydaje mi się, żeby w tym przypadku ta cena była jakoś grubo przestrzelona i przesadzona. Raczej powiedziałbym, że jest rozsądna. Szkoda tylko, że nie ma już teraz w BMW X3 i ubolewać można tylko nad jednym, że nie ma już innego sześciocylindrowego silnika w BMW X3. Na przykład dieselka, który miał świetną dynamikę, niskie spalanie i bardzo kulturalne brzmienie i był moim zdaniem zawsze idealnym motorem do X3. Ale co my tu... I tak to auto będzie najlepiej sprzedawało się z dwulitrowym dieslem.